Ogrodis M wita w kolejnym odcinku. Dzisiaj o pikowaniu pomidorów. Powiem o tym, jak i kiedy pikować. Pokażę w praktyczny sposób kilka sprawdzonych metod. Mam nadzieję, że mile spędzimy ten czas razem. Serdecznie zapraszam. Pikowanie to rozdzielenie razem rosnących siewek i wsadzenie do pojedynczych doniczek. Czynność bardzo ważna, gdyż roślinki nie mogą rosnąć razem. Zdrową i silną rozsadę otrzymamy tylko wtedy, gdy zapewnimy odpowiedni dostęp do światła i składników pokarmowych. Sąsiedzi w doniczce to zbyt silna konkurencja. Przepikowując, znacznie ułatwimy życie naszym pomidorkom. Kiedy jest najlepszy czas na pikowanie? Gdy pomidor wschodzi, jako pierwsze pojawiają się liścienie. To te dwa cieniutkie listki, które są położone najniżej rośliny. O jeden listek i drugi listek. To są liścienie. Później pojawiają się liście właściwe, charakterystyczne dla pomidora. I właśnie, gdy pojawiają się 2-3 liście właściwe, to najlepszy czas na przepikowanie. A co jeśli przegapimy ten moment i pomidory będą miały więcej liści? Nic się nie stanie, ale im większa roślina, tym trudniej to zniesie. Korzonki też mogą być bardziej splątane. Ułatwimy życie sobie i pomidorkom, gdy zrobimy to we właściwym czasie. W trakcie pikowania zmieniamy podłoże, więc mamy okazję nieco zaślić roślinki. Ja użyłam ziemi uniwersalnej i dodałam kompost. Tak pół na pół. Kompost to naturalny nawóz. Jeśli chcemy, by nasza uprawa była całkowicie eko, to najlepszy sposób na dożywienie rozsady. Ale jest coś jeszcze. Zmielone skorupki jajek. Najlepiej, gdy są zmielone na proszek. Dodaję kilka łyżek. Skorupki jajek to naturalne źródło składników odżywczych, które są dobrze przyswajalne przez rośliny. Poza tym regulują pH, niwelując kwaśny odczyn gleby. Teraz pozostaje wszystko dobrze wymieszać. Podłoże przygotowane, teraz czas na pikowanie. Pamiętajmy, że pojemniki muszą mieć otwory, które uchronią sadzonki przed nadmiarem wody. Jedna doniczka wchodzi w drugą. Warto to sprawdzić, zwłaszcza gdy będziemy przesadzać te posadzone pojedynczo. Jeśli planujemy dwukrotne przesadzanie, przygotujmy 2 doniczki o coraz większej średnicy. Tak, by za każdym razem móc dodać więcej ziemi niż miał pomidor dotychczas. Teraz sedno odcinka. Pikowanie. Gdy wiem, że czas nie pozwala mi na przepikowanie wszystkich pomidorków z jednej doniczki, podlewam, podważam i wyjmuję pojedyncze sadzonki. Gdy pikowanie będę musiała przerwać, dosypię ziemi i tak roślinki poczekają nienaruszone. Gdy dysponuję większą ilością czasu i wiem, że dam radę przepikować wszystkie, wyciągam całą zawartość doniczki. Rozdzielam i biorę się za pikowanie. Pojemnik napełniam ziemią i robię dziurkę, dość sporą, by swobodnie włożyć roślinkę. Jak głęboko pikujemy? Pomidorka możemy wsadzić aż po same liścienie. Gdy sadzonki mamy bardzo wybujałe, liścienie możemy usunąć i wsadzić aż po same liście właściwe. Pomidor ma zdolność wypuszczania kolejnych korzonków z łodygi przykrytej ziemią.
Pokażę jeszcze inny sposób. Ziemię wsypujemy tylko na dno doniczki. Trzymamy pomidorka na odpowiedniej wysokości i dosypujemy ziemi. Tak mamy pewność, że korzonki nigdzie się nie podwiną, swobodnie się ułożą. Przysypujemy ziemię aż pod pierwsze listeczki. Lekko ugniatamy i w miarę potrzeby dosypujemy ziemi. Jeszcze raz ugniatamy. Jeszcze lekka kosmetyka. I pomidor wygląda wspaniale. Niektóre pomidory mam wysiane pojedynczo. Gdyby rosły w większych pojemnikach, mogłyby tak pozostać aż do przesadzenia do gruntu. W tak małej doniczce sadzonka mogłaby się zmarnować, gdyż ziemia szybko przesycha. Poza tym korzenie mają zbyt mało miejsca na rozwój. Korzystnie będzie go przesadzić. Na dno doniczki wsypuję nieco ziemi. By bezpiecznie przenieść pomidora, roślinkę delikatnie biorę między palce. Odwracam i staram się wyciągnąć z całą bryłą korzeniową. Teraz umieszczam w większej doniczce i uzupełniam ziemię. Lekko ugniatam, oczywiście z wyczuciem, i uzupełniam ziemią. Tak jak przy innych pomidorkach, pod same liścienie. I pomidor przesadzony. Po przepikowaniu wszystkie sadzonki podlejmy. Tak sporo, żeby woda dotarła aż do korzeni. Ja po podlaniu troszeczkę czekam i ponownie dolewam wody. Tak, by ziemia była nie tylko wilgotna na wierzchu, ale żeby dotarła aż na dno doniczki. Żeby przeszła aż na sam spód, bo przecież tam są korzonki. Można też przygotować sobie tacę, ułożyć na tacy i podlewać od dołu. Ale to musi być taka głębsza taca, żeby ta woda nie uciekała. Pikować pomidory możemy na różne sposoby. Teraz musimy o nie dbać, tak by mieć piękną, zdrową rozsadę. W opisie tego filmu umieszczę link do filmu o tym, jak uzyskać krępą rozsadę pomidorów. Dzisiaj na tyle. Czekamy na informacje, jak Wam idzie pikowanie, jak to robicie i kiedy. A może już macie przepikowane? Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.